ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zainteresowanie mikrobiomem człowieka i jego związkami z ludzkim zdrowiem. Jednym z najważniejszych rezerwuarów bakteryjnych w organizmie człowieka jest flora przewodu pokarmowego. Składa się na nią 100 trylionów bakterii, czyli przynajmniej 10 razy więcej niż ilość komórek w ludzkim ciele. Bakterie jelitowe uważa się czasem za dodatkowy ludzki organ, gdyż flora przewodu pokarmowego umożliwia przeprowadzenie czynności niemożliwych do przeprowadzenia dla ludzkiego organizmu. Informacje o funkcjach bakterii są zapisane w ich genomach. Zestaw genomów bakterii żyjących w jelitach nazywamy metagenomem. Kilkanaście lat temu ukuto termin metagenomika. Ta dziedzina nauki zajmuje się badaniem genomów bakterii pobranych bezpośrednio ze środowiska i umożliwia określenie ich różnorodności w badanej próbce. Mogą to być próbki wody, gleby czy wymazy ze skóry pacjentów. Dogłębna analiza mikrobiomu stała się możliwa dzięki wprowadzeniu metod sekwencjonowania nowej generacji. Metody te jako jedyne pozwalają na wgląd w skład flory jelitowej człowieka, gdyż jak wykazano, 20 do 60% drobnoustrojów pomimo wysiłków nie udaje się hodować metodami in vitro. Wykazano, że tylko na podstawie składu flory przewodu pokarmowego można rozróżnić mięsożerców, roślinożerców i wszystkożerców. Wiadomo także, że choć u pacjentów istnieje część wspólna, tzw. rdzeń ludzkiego mikrobiomu, to można zaobserwować znaczące różnice dotyczące obecności specyficznych szczepów bakteryjnych, co może być związane z występowaniem określonych stanów chorobowych, np. otyłości, gdyż mikrobiom może zwiększać efektywność absorpcji składników odżywczych. Wyniki te sugerują także, że możliwe jest kształtowanie ludzkiego mikrobiomu, np. poprzez stosowanie odpowiedniej diety w celu osiągnięcia określonych efektów terapeutycznych. Obecnie istnieją dwie popularne metody analizy metagenomu. Sekwencjonowanie typu shotgun oraz analiza jednostki 16S RNA ribosomalnego. rRNA 16S u bakterii zawiera regiony konserwowane oraz regiony hiperzmienne. Na podstawie analizy tych fragmentów jesteśmy w stanie określić skład badanej próbki. W naszym laboratorium mamy zaimplementowany zaawansowany pipeline do analizy danych pochodzących z eksperymentów wykonywanych metodą 16S. Dzięki niej jesteśmy w stanie określić różnorodność gatunkową badanej próbki, a także porównywać próbki między sobą, zarówno na poziomie ilościowym, jak i jakościowym. Można na przykład zauważyć, że skład gatunkowy próbki mikrobiomu jelitowego pochodzącej od osoby chorej na cukrzycę typu 2 istotnie różni się od struktury mikrobiomu osoby bez zaburzeń tolerancji glukozy. Interakcje mikrobiom-gospodarz to przykład idealnej symbiozy. Obecnie wiadomo, że mikrobiom może wpływać na fenotyp gospodarza. Z drugiej zaś strony nawyki żywieniowe gospodarza wpływają na strukturę mikrobiomu. Ta dualna natura związku mikrobiom-gospodarz czyni z niego niezwykle interesujący obiekt badań. Ośrodek Genomiki Medycznej Omikron jest otwarty na współpracę naukową dotyczącą analizy składu bakteryjnego poszczególnych próbek.